Jest rok 1983. W Polsce zniesiono obowiązujący od 20 miesięcy stan wojenny. Na świecie IBM wydaje pierwszy komputer osobisty PC XT model 5160. Maszyna, która zmieniła myślenie o biurowych komputerach. To pradziadek obecnych komputerów klasy PC. Prezentowany dziś egzemplarz to najmocniejsza wersja z 1983 roku, posiadająca aż 640 KB pamięci RAM, procesor Intel 8088 o taktowaniu 4,77 MHz oraz drugi koprocesor odpowiedzialny za obliczenia zmiennoprzecinkowe, matematyczne i dwa w pełni sprawne dyski twarde o pojemności 10 i 20 MB. Zapraszam do prezentacji oraz recenzji komputera IBM PC XT 5160. Zajrzymy do środka, następnie zobaczymy, co ta maszyna potrafi. Ja nazywam się Mateusz Niemczyk, a Ty oglądasz kanał Manitech. Zaczynamy. Dlaczego jest to najmocniejsza wersja z roku 1983? Jest to bowiem niezwykle rzadkie wydanie. Mamy tutaj dysk twardy montowany w zatoce 5,25 cala. Drugi dysk natomiast jest na złączu ISA 8-bitowym, 20 MB dysk, do którego wrócimy jeszcze później, gdy zajrzymy już do środka. Obok naturalnie jest stacja dyskietek 5,25 cala i tak domyślnie komputer był sprzedawany z jedną lub dwoma stacjami dyskietek bez dysku twardego i system ładowaliśmy bezpośrednio ze stacji dyskietek do pamięci. A jeśli już o pamięci mowa, to tutaj mamy rozszerzenie dodatkowych 384 KB, również na złączu ISA 8-bitowym, plus koprocesor matematyczny, który występował niezwykle rzadko. Jest to Intel 8087, który wspierał obliczenia zmiennoprzecinkowe. Włącznik w tym modelu jest klasycznie z boku. Monitor to propozycja 12-calowa, monochromatyczna, zielona, z dwoma przełącznikami od kontrastu oraz jasności i klawiatura to klasyczny układ IBM Model F, jeszcze bez znanych nam współcześnie strzałek. Jest to naturalnie propozycja w pełni mechaniczna. A teraz przyjrzyjmy się podstawowym parametrom technicznym. Ok, a teraz czas zajrzeć do środka. Na płycie głównej ani kartach rozszerzeń dostarczonych przez IBM nie ma zegara czasu rzeczywistego. Oznacza to, że datę oraz godzinę należało wpisywać każdorazowo przy uruchomieniu komputera. Można było jednak dokupić dodatkową kartę z modułem. Widzimy zainstalowane sąsiednio dwa procesory, jednostkę główną Intel 8088 oraz wspomagający koprocesor Intel 8087. Obok dwie kości BIOS oraz switch do ustawień parametrów płyty głównej. Pamięć RAM instalowana jest w 4 blokach po 9 modułów, tutaj maksymalnie 256 KB. Resztę znajdziemy na dodatkowej karcie ISA. Do dyspozycji mamy 8 8-bitowych złącz ISA, ale tak naprawdę jest 7 w pełni funkcjonalnych. 8 był zarezerwowany. W obudowie, patrząc od dołu, zainstalowany mamy 10 MB dysk twardy w zatoce 5,25 cala, napęd stacji dyskietek 5,25 cala o pojemności 320 KB,
Zasilacz. Na 8-bitowych złączach ISA widzimy kartę z jednym portem szeregowym, konkretnie port szeregowy typu RS232, kontroler napędu dyskietek 5,25 cala z zewnętrznym złączem na dodatkową stację, kontroler dysku twardego, rozszerzenie pamięci RAM o dodatkowe 384 KB, dysk twardy o pojemności 20 MB z niezależnym kontrolerem, kartę graficzną Hercules z 4 KB pamięci wideo oraz, co ciekawe, portem drukarkowym. Opcjonalnie w późniejszych latach istniała możliwość dokupienia zewnętrznej stacji dyskietek 3,5 calowych o pojemności 720 KB. Domyślnie na komputerze wraz z premierą instalowany był system IBM PC-DOS 2.0, będący odpowiednikiem MS-DOS od Microsoftu. W 1984 roku została wydana wersja 3.0, a w 1987 wersja 3.3 i taką mamy tu obecnie zainstalowaną. Jako że jest to jedyna wersja, którą udało mi się nabyć w oryginale, w wersji na 2 dyskietkach 5,25 cala. Czas na pierwsze uruchomienie. Obraz z monitora jest ostry i przyjemny w odbiorze, jednakże nagrywanie ekranu kineskopowego zielonego o tak niskim odświeżaniu jest trudne i mogą występować drobne zniekształcenia. Na czas nagrania przeniesiemy się do innego, zaciemnionego pomieszczenia. Czas na pierwsze uruchomienie. Zaczynamy od post pamięci. Liczenie potrafi chwilę zająć, dlatego tutaj przyspieszymy. Proces dobiega końca. Jako że na pokładzie mamy dysk twardy, cały system automatycznie ładuje się z niego. Teraz data. Dla wygody działania zainstalowałem Norton Commander. A teraz zapraszam na krótką prezentację w aplikacjach. Materiał będzie z pewnością pocięty, wytniemy długie czasy ładowania. Nie posiadam żadnej gry z okresu debiutu, dlatego sprawdzimy dwie wydane w roku 1989. A na koniec prawdziwy smaczek. Spróbujemy uruchomić pierwszego Windowsa, konkretnie wersji 1.04, który debiutował w roku 1987.
Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału i zapraszam już teraz do kolejnych. Jednocześnie zapraszam również do komentowania. Dzielcie się waszymi historiami z początków ery komputerów osobistych. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.